W tym odcinku audycji Unia to się opłaca zaglądamy do miejsca, w którym równość i wsparcie nie są tylko hasłami, ale codziennością. Fundacja Przystań w Słupsku pokazuje, jak dzięki wsparciu z funduszy unijnych można realnie zmieniać życie osób z niepełnosprawnościami. Z naszą ekspertką Katarzyną Zabratańską porozmawiamy natomiast o działaniach Unii Europejskiej promujących równe szanse wszystkich obywateli Unii, w szczególności tych z grup marginalizowanych. Zapraszamy. Dają szansę i nadzieję na lepsze jutro. Fundacja Przystań to miejsce, które wspiera osoby z niepełną sprawnością w usamodzielnianiu się. Przede wszystkim daje zatrudnienie 40 osobom ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną czy ruchową, które mogą pracować na pełen etat w warsztacie monterskim, pracowni ceramiki czy sklepie charytatywnym. Tutaj każda osoba jest małą śrubką w wielkiej maszynie. My tworzymy takie piękne relacje, ale nie oszukujmy się. To, że oni mają pracę, że oni tu przychodzą do pracy, to ich najbardziej motywuje do zmiany, do wiary w drugiego człowieka, do tego, że mogą coś osiągnąć, że to jest ich, że oni to wypracowali. To jest efekt nie tylko naszych zabiegów, żeby te zlecenia dostawać, ale to jest przede wszystkim efekt tego, że nasi pracownicy te zlecenia wykonują solidnie, bo proszę Państwa, niepełnosprawność to nie byle jakość. To jest jedno z naszych haseł, które tutaj powielokroć powtarzamy i przypominamy sobie o tym. Gdybyśmy my zrobili zlecenie źle, to nasza cudowna firma Stako czy Marcos by powiedzieli, albo Ajoty by powiedziały zaraz, my Wam więcej tego nie damy. A my robimy rzeczy na eksport. To dzięki naszym tym sprężynkom, które skręcamy, jeżdżą bezpiecznie samochody w całej Europie. Więc i to jest potwierdzone, to nie jest, to jest informacja od prezesa bardzo ważnej firmy. Jesteście częścią naszego zakładu, to wy to robicie, my to dajemy na eksport, wy jesteście naprawdę dobrzy. Więc oni naprawdę to robią. Są szczęśliwi, że to robią, uczą się samodzielności, marzą o mieszkaniach wspomaganych, marzą o takiej normalności, o takiej akceptacji. Mówimy o tym, że my właściwie ja się buntuję na słowo akceptacja. Ja o tym z nim rozmawiam na spotkaniach, bo my nie chcemy być akceptowani. Naprawdę. Bo akceptuje się kogoś, kto no dobra, jesteś, nie przeszkadzasz mi, siedź sobie tutaj w kąciku, ty niepełnosprawniaku, nie? My tego nie chcemy. Oni naprawdę zasługują na dużo więcej. My oczekujemy szacunku, my oczekujemy równości, my oczekujemy takich samych praw jak każdy inny człowiek. Pracujące tu osoby z niepełnosprawnością mogą liczyć na wsparcie na każdym kroku. Przy wykonywaniu wszystkich czynności czuwają nad nimi asystenci, bez których Fundacja Przystań nie mogłaby istnieć. Państwo widzicie, że młodzież cudownie pracuje, no ale nie oszukujmy się. Oni muszą mieć opiekunów, oni muszą mieć asystentów, którzy im tą pracę zorganizują, pomogą, przypilnują, ocenią i tak dalej. I to są, ja mam z całą siłą i mocą mówię, że mam najwspanialszych ludzi na świecie, nie tylko młodzież, ale załogę. Są tutaj, opiekują się moimi podopiecznymi dzięki temu, że to Unia Europejska zapewnia w ramach projektów z usług społecznych, zapewnia nam wsparcie finansowe. Oczywiście to nie jest tak, że my jedziemy do Urzędu Marszałkowskiego, kiwamy ręką i mówimy, panie marszałku, proszę nam dać tutaj pieniądze. Nie. To są określone procedury, trzeba napisać projekt, trzeba ten projekt potem niecierpliwie czekać, jak zostanie oceniony, potem trzeba dużo siły i energii przy realizowaniu, przy rozliczaniu. To wszystko trwa, ale to są, proszę Państwa, z całą siłą i mocą podkreślam, unijne środki, które sprawiają, że Fundacja Przystań może funkcjonować. Kolejnym etapem rozwoju fundacji będzie budowa mieszkań wspomaganych. To odmieni los dorosłych osób z niepełnosprawnością, które wreszcie będą mogły wykonać kolejny krok w stronę niezależności. Jeśli mówimy o fundacji, to mówimy przede wszystkim o pracy. Ale też jeżeli się kogoś pozna, zaprzyjaźni, pokocha, to wtedy się też zmartwisz, co będzie z nim dalej, jak mu pomóc.
pomagamy naszym podopiecznym w różnych sytuacjach życiowych, w ich trudnych momentach kryzysowych, ale też myślimy, wybiegamy też trochę do przodu. Myślimy, co będzie z nimi w przyszłości. Też to jest taka moja odpowiedź na pytania ich rodziców. Co będzie z moim dzieckiem, kiedy mnie zabraknie? Pani Zosiu, co się stanie? To pytanie ja często słyszę. Co się stanie z moim dzieckiem, kiedy mnie zabraknie? Więc oni też, by chcieli być samodzielni, nie chcieliby być tak bardzo związani pępowiną z rodzicami, już pracują, chcieliby żyć. Więc zaczynamy realizację drugiego ważnego projektu w historii naszej fundacji. Chcemy budować mieszkania wspomagane. Chcemy, żeby każdy z nich miał swój pokój, swoją łazienkę, swoje mieszkanie i przy pomocy asystenta, żeby ci młodzi ludzie mogli funkcjonować samodzielnie. I przygotowujemy ich też do tego. To jest bardzo ważne, że oni pracują, ale jedni przed pracą, a drudzy po pracy. Przychodzą do fundacji na warsztaty, na zajęcia, uczą się, nie lubią, czasem buntują się, ale przychodzą sprzątać, gotować lubią, co sprzątaniem gorzej, ale solidnie to robią, bo wiedzą, że to jest ich droga do samodzielności. W Fundacji Przystań niepełnosprawność nie jest przeszkodą, jest częścią tożsamości, która przy odpowiednim wsparciu nie wyklucza, ale wzmacnia. To miejsce udowadnia, że każdy człowiek, niezależnie od swoich ograniczeń, ma w sobie potencjał. W końcu wszyscy jesteśmy ulepieni z tej samej gliny. Wzmocnienie włączenia społecznego jest fundamentalne dla tworzenia bardziej sprawiedliwego społeczeństwa. I o tym porozmawiam z doktorą Katarzyną Zabratańską, ekspertką w zakresie różnorodności, włączenia i równości. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, na czym polegają działania Unii Europejskiej promujące równe szanse dla wszystkich obywateli, zwłaszcza grup marginalizowanych? Ja myślę, żeby sobie to tak łatwo poukładać w głowie, to trzeba myśleć o takich trzech perspektywach. Pierwsza to jest taka po prostu tworzenie pewnego porządku prawnego. I to nie jest tak, że to jest porządek sprzed 10, 20 czy nawet 30 lat, bo w zasadzie od momentu, kiedy zaczęły się tworzyć takie struktury, które potem zaowocowały Unią Europejską, to bardzo dużo prawa w tym zakresie powstawało, takiego, które po prostu miało na celu ludzi nie dyskryminować. Właśnie z grup ze względu na wiek, płeć, narodowość, bo przecież też rodzimy się z różnymi predyspozycjami, migrujemy, zmieniamy swoje miejsce zamieszkania, zmienia się nasz wiek, więc się na przykład starzejemy i to jest pierwszy element tej układanki. Drugi element tej układanki to jest oczywiście taki, żeby to prawo wprowadzić w czyn i temu pomagają rozmaite instrumenty, na przykład finansowe. I teraz myślę, że dobrze jest na ten temat patrzeć w taki sposób, że nie chodzi wyłącznie o jakieś takie dedykowane programy, które mówią włączajmy osoby z niepełnosprawnościami albo włączajmy osoby po długotrwałej nieobecności, na przykład kobiety po urlopach macierzyńskich czy wychowawczych, tylko myśleć o tym w sposób horyzontalny. Czyli cokolwiek robimy jako samorządy, jako uczelnie, jako przedsiębiorcy i przedsiębiorczynie, to powinniśmy mieć taką perspektywę, że włączamy wszystkich ludzi. Czyli jest tam miejsce w tym naszym działaniu i dla kogoś, kto porusza się, bo ma ograniczoną mobilność i potrzebuje wsparcia wózka, czy też dla kogoś, kto nie posługuje się biegle językiem polskim, bo właśnie przybył czy przybyła do naszego kraju. I to zobaczymy w programach takich jak, nie wiem, Horyzont, w środkach regionalnych, w programach rządowych, które też są wspierane finansowo przez Unię Europejską. I trzeci element tej układanki, o którym sam wspomniałeś, czyli w ogóle sama idea sprawiedliwości społecznej, prawda? Bo to jest po prostu kwestia taka etyczna i moralna. I Unii Europejskiej po prostu zależy na to, żebyśmy mieli gdzieś tam w naszej głowie i to leży u podstaw wartości tych struktur, tych kilkudziesięciu państw, które tworzą Unię Europejską, żeby żyć w świecie właśnie takim, gdzie jest więcej sprawiedliwości i równości, bo jej zwyczajnie po prostu nie ma. Więc to są takie instrumenty i w tym trzecim aspekcie to różne formy edukacji, budowania narracji. No nawet teraz, co my tutaj robimy, czyli tworzenie tej świadomości, jest doskonałym po prostu tego przykładem. Tyle teorii, a powiedz, czy to się udaje?
Wiesz co, różnie to wychodzi, dlatego że po pierwsze wyzwanie, które w tym leży, to jest to, że też nie ma takich doskonałych instrumentów, które by to dobrze mierzyły, prawda? Najczęściej te wskaźniki, które się pojawiają, to są takie, powiedziałabym, bardzo matematyczne, czyli mówią, ok, umówiliśmy się, że zrealizujemy jakiś projekt, przedsięwzięcie, które będzie włączało tyle i tyle procent osób z niepełnosprawnością, tyle i tyle kobiet, tyle i tyle osób uchodźczych. I na poziomie takiej czystej matematyki, czyli zero-jedynkowe, te liczby się zgadzają. Ale jak popatrzymy sobie głębiej i na przykład weźmiemy taki case, który ja bardzo lubię, związany z równością płci, zależy nam na tej równości, żeby kobiety i mężczyźni byli tak samo wynagradzani za pracę o tej samej wartości, bo mają to samo wykształcenie, doświadczenie i tak dalej. I wchodzimy w głębiej i widzimy, mamy problem, bo na przykład jest luka płacowa 20%, czyli kobiety ze względu na płeć potrafią zarabiać mniej. Więc tutaj już od strony tej jakościowej, mimo że te instrumenty są i od wielu, wielu lat są wdrażane, tę pracę nadal trzeba po prostu wykonywać. Więc nie chcę powiedzieć, bo to jest zbyt skomplikowane, żeby powiedzieć, że coś wprost działa albo wprost nie działa, bo też wyobrażam sobie świat, w którym nie ma tego typu rozwiązań. Prawda? I wtedy mogłoby to oznaczać, że wiele rzeczy znacznie gorzej działa. Tutaj trzeba na to spojrzeć jako na proces długofalowy i też te działania związane z różnorodnością, włączeniem i równością, no to jest proces długiego trwania. To nie jest coś, co wydarza się za rok, 2, 3, tylko raczej to trzeba liczyć po prostu w dekadach. Więc pierwsze wyzwanie to jest, żeby też w dalszym ciągu kontynuować ten wysiłek, w jaki sposób to mierzyć, nie tylko liczbą włączonych osób do danych projektów, ale rzeczywiście tym realnym wpływem, na ile one weszły na ten rynek pracy. Czy to jest praca, która jest dobrze opłacana, bo czasami mamy takie wyzwania, że organizujemy kurs florystyczny dla kobiet i kurs spawacza dla mężczyzny. No i umówmy się, wynagrodzenie po obu tych kursach i praca po obu tych kursach no są zupełnie na innym poziomie. Więc rzeczywiście wiele się zmienia w tym zakresie, no ale jeszcze tutaj pracy sporo przed nami. Wspomniałaś o tym, że Unii Europejskiej zależy na aktywizacji osób z niepełnosprawnościami. Wejdźmy troszkę w szczegóły, z jakich programów mogą korzystać przedsiębiorcy, ale również sami zainteresowani. Tak, no to tak jak powiedziałam tutaj, ja chciałabym bardzo Państwa perspektywę tak troszeczkę rozszerzyć i wywrócić ten stolik, bo właściwie w każdym programie, gdzie przedsiębiorca może sięgnąć po środki, w Horyzoncie, gdzie jest łączenie tych perspektyw badawczej i też przedsiębiorczej, w środkach takich regionalnych RPO, czy w innych programach FS-owych, te instrumenty są i tam można na przykład stworzyć jakąś innowację, która po prostu ułatwi komuś funkcjonowanie, aplikację, albo pozyskać środki z lokalnych instytucji rynku pracy na to, żeby doposażyć miejsce pracy dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, adekwatny laptop, biurko, jakieś takie bazowe rzeczy, których potrzebujemy, czy wreszcie dostosować to miejsce pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnością, żeby one w ogóle mogły tam wejść. Czyli winda, napisy z braillem, drzwi obrotowe i tak dalej. Bo tutaj myślę, że też jest ważne to, żeby zwrócić uwagę, że dostępność na przykład architektoniczna, ona jest korzystna dla wszystkich, bo tak samo z niej skorzysta rodzic, który jedzie z wózkiem ze swoim dzieckiem i osoba poruszająca się właśnie czy o kulach, czy na wózku inwalidzkim. Więc teraz właśnie, i to jest myślę bardzo ważne, że to jest standard. I to też pomaga lepiej egzekwować tę politykę równych szans, dlatego że częstym też problemem i wyzwaniem jest to, że niektórzy myślą, to ja przez to, że nie jestem osobą z niepełnosprawnością albo w moim miejscu pracy nie ma takich osób z niepełnosprawnością, to nie mogę korzystać z tych instrumentów, że to jest tylko dla tej grupy. No i okazuje się, że po prostu nie, że już chcąc sięgać po te instrumenty z poziomu lokalnego, regionu, kraju, Unii Europejskiej, po prostu tam to już jest i trzeba być na to przygotowanym, żeby to mieć w swojej ofercie projektowej. Dobrze, że też o tym wspomniałaś, bo pojawiła się ostatnio taka funkcja, jak koordynator do spraw dostępności, wdrażają je instytucje publiczne. To krok w dobrym kierunku?
Myślę, że instytucje publiczne nie muszą być do końca zadowolone z tego, że to wdrażają, bo muszą to robić. A za każdym razem, kiedy musimy coś robić, no to powiedzmy, że ten entuzjazm tak rośnie z czasem, może tak bym to określiła. Ale z drugiej strony jest jakieś gotowe narzędzie, które pokazuje też, jak to zrobić i myślę, że to jest bardzo duże ułatwienie. I trzecia rzecz jest taka, i tutaj jakby instytucje publiczne nie powinny się dziwić, bo są dla wszystkich obywateli i obywatelek. Więc jeżeli ktoś, a w Polsce szacuje się, że grupa osób z niepełnosprawnościami to nawet może być 5 do 6% naszej populacji, czyli to jest naprawdę bardzo dużo ludzi, te niepełnosprawności związane z mobilnością, ale też na przykład ze zdrowiem psychicznym, no to trudno sobie wyobrazić, żeby żyć w kraju, gdzie wykluczamy tak istotną grupę osób. No i kolejny kawałek tego jest, że jest naprawdę konkretna wiedza, jak jest taki koordynator czy koordynatorka, jest duży dostęp do różnego rodzaju szkoleń, jak korzystać, jak wspierać osoby z różnymi niepełnosprawnościami, ale też z wieloma niepełnosprawnościami, bo często też jest tak, że to jest gdzieś sprzężone. Więc z mojej perspektywy jest to po prostu obowiązek instytucji publicznej, żeby być dostępną dla każdego obywatela i obywatelki i tego po prostu możemy zupełnie oczekiwać, a na pewno też trzeba te instytucje wspierać w tym, żeby właśnie dostarczać tych narzędzi, jak to robić, brać dobre praktyki z innych krajów, takie, które są adekwatne do naszych warunków, a nie tak zupełnie jeden do jednego. I tym ważnym przesłaniem zakończymy. Dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję. Choć wielu osobom napisy w filmach kojarzą się głównie z tłumaczeniem języków obcych, unijna dyrektywa z 2016 roku wprowadziła obowiązek ich stosowania także w materiałach wideo publikowanych przez instytucje publiczne. I to nie tylko dla osób niesłyszących. Napisy pomagają również osobom słabo słyszącym, mającym trudności z koncentracją, uczącym się języka lub przebywającym w hałaśliwym otoczeniu. W Polsce obowiązek ten został usankcjonowany ustawą z 4 kwietnia 2019 roku, a od 2020 roku wszystkie nowe filmy publikowane na stronach instytucji publicznych muszą zawierać napisy. Co więcej, użytkownik ma prawo zgłosić brak napisów jako naruszenie prawa i może oczekiwać, że instytucja uzupełni brakujące elementy dostępności. Na oficjalnym portalu rządowym poświęconym tematyce niepełnosprawności znajdziesz aktualne i praktyczne informacje dotyczące wsparcia praw i działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Umieszczane są tam również materiały dotyczące dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjnej, w tym praktyczne przewodniki dla instytucji. Osoby zainteresowane mogą tam również szukać wsparcia w zatrudnieniu, edukacji i aktywizacji zawodowej. Znajdą tam także informacje o różnych projektach, np. o programie Dostępność Plus i innych inicjatywach finansowanych przez fundusze krajowe i europejskie. Z dostępności cyfrowej korzystają tylko osoby z niepełnosprawnościami. To jest mit. Napisy do filmów pomagają nie tylko osobom niesłyszącym, ale też tym, którzy oglądają materiał wideo na przykład w tramwaju albo muszą mieć wyciszony dźwięk, by nie przeszkadzać innym. Czytelny kontrast i większa czcionka ułatwiają natomiast czytanie nie tylko osobom niedowidzącym, ale też seniorom lub zmęczonym użytkownikom. Dostępność cyfrowa to po prostu lepszy, bardziej przemyślany internet, przyjazny każdemu, niezależnie od sytuacji, wieku czy umiejętności.